Witam Was w kolejnym odcinku numerologicznym z samego rana, w poniedziałek. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o imieniu Piotr. Tak mnie jakoś naszło na to imię. Jest to jedno z męskich imion, które mi się podobają najbardziej, więc może stąd ten mój wybór. No i tak posiedziałam sobie chwileczkę z tym imieniem, co oczywiście też jest jakby moją propozycją w Waszym kierunku, żebyście sobie narysowali to imię, napisali i pobyli z nim, zobaczyli, jakie są Wasze odczucia i oczywiście podzielili się tym w komentarzach, jeśli macie taką ochotę. Nie ma niewłaściwych odczuć, a to, co Wy odczujecie, może dopełnić ten obraz, o którym ja dzisiaj powiem, o takie strony, o takie jakby części tego imienia, o których ja na przykład nie wspominam, bo powiedzmy nie widzę ich na ten moment. Więc to jest zawsze takie piękne praca w grupie, bo to mocno jakby poszerza ten prawdziwy obraz czegoś lub kogoś. No i jeśli przejdziemy do tego, co ja poczułam, to no ja nie dziwię się, że lubię to imię, bo pojawił mi się taki obraz słońca. Słońca, które grzeje porówno wszystkim. Nie ma znaczenia, czy to są ludzie, zwierzęta, rośliny, ziemia, czy nie wiem, to są tak zwani dobrzy ludzie lub źli ludzie. Nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu dla wszystkich jest jednaki w pewnym sensie. Jednako grzeje, no oczywiście jeśli mówimy o takiej samej strefie klimatycznej, bo w różnych strefach klimatycznych bywa różnie. Natomiast to słońce, ono nie jest takie palące w tym moim odczuciu, tylko bardziej ogrzewające, dogrzewające. To trochę tak, jakbyśmy chcieli się przytulić chociaż jakimś kawałkiem siebie do Piotra właśnie, żeby się dogrzać, żeby pobyć w tym jego cieple. Trochę mi się to kojarzy ze znakiem lwa, no ale to tak mi się kojarzy, natomiast nie wiem na ile to jest bliskie temu znakowi. Co ciekawe, pierwsze moje odczucie to było takie wycofanie. I tak sobie pomyślałam, że możliwe, że Piotr potrzebuje trochę czasu do tego, żeby oswoić się z innymi ludźmi, albo może my potrzebujemy trochę czasu, żeby jakby oswoić się z jego pewną jakością, którą on reprezentuje na samym początku, a jest to jakość siódemki. Co prawda z 16, czyli już miłośnika ludzi i chęci jakby zatopienia się w jakichś relacjach, że to jest w nim, ale jest to jednak siódemka. I ona może powodować, że z jakiegoś powodu, chociażby z różnych doświadczeń życiowych, Piotr ma taki wzorzec postępowania, e, że może niekoniecznie od razu będzie się rzucał na szyję komuś, tylko jednak trzeba się trochę oswoić z jakością tej drugiej osoby, żeby się no, nie sparzyć, można byłoby powiedzieć. Nie wiem, czy aż tak to będzie u Piotra, ale siódemka jednak często mówi o pewnego rodzaju lęku, a jednocześnie takiego oswajania się z jakościami, które przynoszą inne osoby. I pomimo tej siódemki, która może dawać takie odczucie, ale może też bardzo mocno wprowadzać Piotra do środka i dawać mu wgląd w te swoje no, mądrości takie wewnętrzne, myślę, w te swoje światy wewnętrzne, to pomimo tej siódemki mamy tutaj taki zestaw liczb wieńczących przede wszystkim. Plus oczywiście jakaś dwójka się tutaj przypałętała, ale reszta to są jakości szóstki i dziewiątki. Tylko. Więc mamy mocno nastawiony portret na otwieranie serca na innych ludzi, na bycie dla innych ludzi, a jednocześnie pełne zrozumienie wszystkiego, co ci ludzie ze sobą przynoszą. Taka jest jakość samego imienia. Jeśli oczywiście Piotr trafi na swój portret taki mocno czwórkowy, to już tak łagodnie nie będzie. Ale jeśli rozpatrujemy samo imię, to w nim jest mnóstwo łagodności, mnóstwo ciepła, serdeczności, otwartego serca.
otwartego serca na innych, takiego, chociaż powiedziałabym, że niewiele działania w tym jest. To znaczy, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to może niekoniecznie spotka się z takim hej do przodu Piotra i powie, o oczywiście już zaraz będę tutaj coś robił, zadziałam, żeby ci było dobrze. Raczej jest tak, jak powiedziałam, jak słońce, czyli potrzebujemy takiego jakby nabrania energii do tego, żeby działać samemu, żeby, mam nadzieję, że to nie szeleści, żeby samemu ruszyć do przodu i rozwiązać tę sytuację. Możemy się ogrzać trochę jak przy ognisku, przy Piotrze, więc on jest bardziej takim byciem, takim wsparciem, ale poprzez bycie, aniżeli poprzez działanie. Ale tak jak mówię, to nie znaczy, że każdy Piotr tak ma, bo każdy Piotr ma jakąś własny portret numerologiczny i będzie on działał trochę zgodnie z tym portretem. Natomiast to imię moim zdaniem niesie właśnie takie jakości. Też odczuwam, że tutaj jest mocno potrzebna równowaga. Równowaga między tym otwarciem, a między otwarciem na siebie, między byciem w sobie, w tych swoich głębinach. Może też stąd to, co powiedziałam wcześniej, że taki dystans pewien, taka potrzeba czasu, żeby się oswoić z jakąś osobą, że może to nie tylko to, ale również ta potrzeba bycia w kontakcie ze sobą, bycia w kontakcie ze swoim wnętrzem, jakkolwiek to rozumiemy. To może być też taki przyczynek do tego, że Piotr będzie interesował się jakimiś takimi głębokimi tematami, będzie szukał, trochę taki, może mieć taki rys naukowca, ale niekoniecznie takiego naukowca, o jakim my myślimy, mówimy w dzisiejszych czasach, że pracuje naukowo, tylko takiego zgłębiacza, badacza, że to może być w nim żywe. Taki właśnie taka cecha, ale to i mam wrażenie, że ta cecha jest po to, żeby zrozumieć lepiej świat, żeby zrozumieć lepiej siebie i innych ludzi. No i w ogóle świat ogólnie. A zrozumienia i potrzeby takiego zrozumienia, potrzeby takiego bycia dla innych jest tutaj naprawdę dużo. I to jest tak mocno sprecyzowane imię dla mnie osobiście, że nie ma co tutaj rozwijać tematu, bo ciągle będę się kręcić w tym samym miejscu. Otwartości, ciepła, serdeczności, bycia dla innych, bycia przede wszystkim, nie robienia i no, bycia takim słoneczkiem. A powiedziałabym, że może nawet nie słoneczkiem, tylko słońcem. Ciepłym, ogarniającym całe, nie wiem, wszystko, wszechświat, życie słońcem. I to tak na zakończenie. Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku.